Jesteś gotowa? Tak. Na pewno? Tak. Jest dużo pytań dzisiaj. O Boże. Miałam streama za 40 minut. Nie zdążysz na niego. Co zrobię tutaj? Siemka, ja jestem Adacho i witam was w jubileuszowym 250 odcinku Koku, w którym specjalnie ze swojej nory wyciągnąłem Marcię, która zawsze siedzi w pokoju obok, a wy tego nie widzicie, a teraz wygląda jakby przyjechała pierwszy raz w ogóle nie wiadomo skąd, jakbym tego gościa sprowadził z Tadżykistanu, a się okazuje, że tak naprawdę Marcia zawsze była albo w jednym pokoju obok, albo w drugim pokoju obok. Prawda? Prawda. Dzień dobry. Cześć. Dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo, nie ma problemu. Zasady dzisiejszego odcinka są troszeczkę inne, ponieważ pytań jest trochę więcej. Ja wybierałem pytania tradycyjnie, więc ja je znam, ale Marcia ich nie zna. Więc ja będę czytał pytania. Wiem, że jesteś wzrokowcem, więc jak nie będziesz wiedziała, znaczy nie zapamiętasz wszystkiego, to sobie zerkniesz. Mogę ja czytać czasami. Nie, właśnie chodzi o to, że ja będę czytał, bo są też komentarze, gdzie w ogóle bardzo dziękuję za te komentarze, bo było bardzo dużo takich komentarzy, które bym chciał normalnie wziąć do odcinka, ale ten film trwałby naprawdę bardzo długo, więc może jak się uda i fajnie wyjdzie, to nagramy jakąś dogrywkę, bo naprawdę jest tego sporo, a też były osoby, które zadawały na przykład 10 pytań w jednym komentarzu, więc się też trochę wycwanili. Jest mimo wszystko jedna rzecz, od której chciałbym zacząć. Wy to widzicie w sobotę, 26 lipca. Dzisiaj planowo o 20 na grupie facebookowej rozpoczną się licytacje. Coroczne licytacje w związku z akcją, która nazywa się... Pomaganie zajechania. A która to edycja? 7. Dobrze, 7, w której razem z Michałem przejechaliśmy na rowerach Przez Hel. Przez Hel też przejechaliśmy. I Gdynię, i Świnoujście. I w ogóle przejechaliśmy przez całe wybrzeże. Międzyzdroje. Była też druga ekipa, która jechała jeszcze dalej. Ich nie znam. Narysowaliśmy 7 na mapie. W tym roku jechaliśmy dla Jasia Szymczaka. W każdym opisie mojego filmu jest link do tej zbiórki, więc generalnie licytacje tych figurek, które jakiś czas temu wysłał mi Max Player, którego pozdrawiamy, rozpoczną się dzisiaj. I szczegóły tych licytacji na pewno będą napisane w poście, więc śledźcie dzisiaj grupę facebookową, ale mogę wam już teraz powiedzieć, że dzisiaj rozpocznie się 5 licytacji, bo ogólnie będzie 10 rzeczy do wylicytowania. 9 z nich to będą figurki, 10 z nich to będą takie rzeczy, które też Max wysłał. Dzisiaj na przykład rozpocznie się licytacja... Piccolo Daimao. O, Marcia, też musimy nagrać film. On miał jajko. Miał i wypluł. To było ostatnie, co zrobił w życiu. Tej postaci też rozpocznie się dzisiaj licytacja. Goriro. Wiesz, że w Kakarocie nazwali go Guerreiro? W sensie No i dobrze. tego pana. Mój mąż. Twój mąż. Tak, Roshi Ultra. Roshi Ultra. Tego chłopczyka. Ja go nie lubię. Jak to nie? Pokaż to. Wadliwe. Ogon też będzie w zestawie. Taniej będzie. To jest z GTA. Nie, to jest z Dragon Ball Daima. Goku SSJ4. A ja to oglądałam? Nie, jeszcze nie. A, no to ja nie wiem, co to jest. I jeszcze Androida 16, ale on jest olbrzymi, więc nie będę wam go tutaj wyciągał, bo jest schowany w kartonie. Więc 5 licytacji będzie trwało dzisiaj, czyli w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek, też do godziny 20 i będą się one odbywać równocześnie. Będzie to polegało na tym, że w poście będzie wrzuconych 5 zdjęć, czyli każda z tych figurek będzie w osobnym zdjęciu i licytacje będą się odbywać w komentarzach, ale nie pod ogólnym postem, tylko pod zdjęciem. Wiecie, jak w Facebooku jest kilka zdjęć wrzuconych w post. Przepraszam, że ja tak ręką na twojej twarzy. Nie jestem przyzwyczajony, że ktoś za mną siedzi. Trzeba będzie kliknąć w zdjęcie i tam będzie się odbywać licytacja, więc tak naprawdę 5 licytacji naraz. One będą trwać 3 dni, więc we wtorek rozpocznie się kolejne 5 licytacji. Wszystkie szczegóły będą w poście, także zapraszam na grupę facebookową. Oczywiście dochód w 100% idzie na akcję charytatywną. I to tyle. Możemy zaczynać, Marcia, z pytaniami? Możemy. Pytania do Marci. Jak silny jest Ulong Sharbadon w Marciaverse? Jakby ktoś nie wiedział, to jest Ulong Sharbadon. Najsilniejszy. A skąd się wziął w ogóle Ulong Sharbadon? Może też powiemy? Ja go wymyśliłam. W sumie to jest jedno pytanie z tym związane. Może pytanie od Kondzia! Kiedy dostanę nową szafę? Jedną chcę sprzedać, więc jesteś na wypowiedzeniu najmu. Kiedy ponowne zgadywanie imion postaci przez Marcię? Teraz? No nie, teraz nagrywamy Kokła. No to jutro. Jutro chcesz nagrać? No to jutro wytłumaczymy w takim razie, o co chodziło. Dziękuję! Już koniec? Mogę iść? Tak, ale teraz są pytania od twojego ulubionego... Cześć! Ale nie podglądaj, dobra? Nie podglądam, ja nic nie widzę, to jest daleko. Cycu dał bardzo dużo pytań, więc to dawaj wszystkie. Ja wybierałem kilka. Aha.
Bo potem będą też pytania, które się powtarzają. Nie chcę, żeby jedna osoba o wszystko pytała. Cycu to mój moderator, wyróżnij go. Czy podoba wam się styl życia, jaki ma druga połówka? Czy Adachowi nie przeszkadza to, że Marcia streamuje i nagrywa rzeczy na Instagrama w nocy oraz na odwrót? Czy Marci nie przeszkadza to, że Adacho nagrywa oraz streamuje w dzień? W czym on ma mi przeszkadzać, jak go nawet nie widzę? My się mijamy w korytarzu. Ja mu przeszkadzam. Też jestem na wypowiedzeniu najmu, dlatego sprzedaję szafę, Adaś ma gruźlicę. Tak się żyje. No, takie życie. Nie. Ja właśnie Marcię kocham za to, że mogę robić to, co lubię w taki sposób, jak lubię. No i Marci też staram się nie wchodzić w paradę, ale to niech Marcia powie. No a co jak się ja mam z tym się, ja zawsze to powtarzam moim widzom. Jesteście wolnymi, osobnymi bytami, jesteście zlepkami komórek i neuronów i możecie robić co chcecie. Jak krzywdzicie innych, to jest już wasza broszka i wasze sumienie. A jeżeli decydujecie się na życie z drugą osobą, to wiedzieliście, na co się piszecie, albo nie wiem, gdzieś tam rozmawiacie, jakie zmiany planujecie wprowadzić w swoim życiu, czy to zawodowym, czy prywatnym. Ja sobie nie wyobrażam na przykład bycia z kimś, kto by mi mówił, co mam robić, jak mam to robić, jak się mam zachowywać i życzę wam wszystkim tego, żebyście właśnie poznali taką osobę, która będzie was w 100% akceptować, nieważne jak to robicie i w jaki sposób się spełniacie. I to jest coś, co zauważyłam na przestrzeni wielu lat. Taka cecha właśnie takiej wyrozumiałości się bardzo zaciera. Pewnie siedzicie w internecie tak samo długo jak ja i wiecie, że teraz to wszyscy związek miesiąc, 2 i do widzenia. A takie długie związki to jest wręcz jakieś nieosiągalne dla większości. Może ja mam po prostu szczęście, bo my z Adasiem jesteśmy od zawsze i jakby nie próbowaliśmy z nikim innym niczego. Nie wiem, może by było tak, żebyśmy się związali z kimś innym i też byśmy po miesiącu mieli dość tych osób i byśmy wtedy zaczęli być razem. Marcia, pięknie, że tak się rozwinęłaś, ale będzie jeszcze dużo czasu na rozmowę na ten temat. Poczekaj, bo tak to zawsze gadają, że jestem toksyczna, a chcę się ładnie wypowiedzieć. No jeszcze będzie dużo okazji, będzie dużo pytań o związek i tak dalej. Ja wybrałem fajne pytania. Więc jeżeli naprawdę bycie z drugą osobą jest dla was czymś ciężkim, to postarajcie się, żeby bycie samemu ze sobą było łatwe. Co Marcia lubi najbardziej jeść, kiedy to Adacho robi obiad? Oraz co najbardziej lubi jeść Adacho, kiedy to Marcia robi obiad? Ty robisz tylko dobry ryż. Ten słony. Tylko dobry ryż. Tak. Czyli to jest jedyna rzecz, którą dobrze robię, tak? Tak, bo tosty zacząłeś robić brzydkie. Bo zacząłem dodawać oregano. No jest obrzydliwe. Nie Marcie, to odkąd nosisz aparat, to ci trudno gryźć tosty, a nie, to nie jest kwestia tego, że są niedobre. Kiedyś były lepsze. Skończyłem się seria. Widzicie, dlatego nie nagrywam serii Zajebiste jedzenie, bo jak w domu słyszę, że robię dobrze tylko ryż, a film o ryżu był 8 lat temu, to co ja mam do roboty tak naprawdę? No bo nawet jak kroisz kurczaka na takie bardzo duże kawałki, ja ci zawsze pokazuję, jak pokroić go, żeby on był po prostu smaczniejszy. Ja lubię pod zębem czuć mięso, Marcia. No to ja ci daję po prostu miękkie mięso, tobie takie suche wychodzi. Często. A ja powiem tak, mi smakuje praktycznie wszystko, co Marcia robi. Poprawiła się, jeśli chodzi o kuchnię, Co ci nie smakuje? To jest właśnie zajebiste, nie? Powiedziałem, że prawie wszystko... Co ci nie smakuje? Powiedziałem praktycznie Wyłącz wszystko. mikrofon. Co ci nie smakuje? Łódka, tak? Te słone wyszły wtedy. No czasem coś ci się zjebie, no jakieś, nie wiem, ciasto kurwa Maćka, czy coś takiego. To prawda. Chodzi mi o to, że kiedyś, jak na przykład panierowałaś fileta, to ta panierka była taka mało domowa, a teraz czuję, że po prostu wymasterowałaś to. Bo teraz mamy dom, wcześniej byliśmy na wynajmie. To prawda. Idziemy dalej. Czy akcja Pomaganie za jechanie z poprzedniego roku utrudniła wam w jakiś sposób przeprowadzkę? Moim zdaniem nie, bo już byliśmy przeprowadzeni. W zasadzie jedyne, co mogło utrudnić, to to, że jak montowali nam kuchnię za pierwszym razem, nadal trzeba nagrać film o Ikei. Dis na Ikea. Chcesz nagrać ze mną Dis na Ikea? Na nich trzeba TikToka nagrać. Ci panowie, którzy przyjechali wtedy nam montować kuchnię, to byli jak Marcia była tylko w domu sama i mój tata też chyba przyszedł, nie? No bo ja go poprosiłam, żeby przyszedł. No, więc może gdybym był na miejscu, to bym też to ich dopilnował, ale no zresztą, nieważne. No raczej w samą przeprowadzkę to nie było, nie miał jakiejś ingerencji. Ingerencja była taka, że cieszyłam się, że wyjechał. Bo ja lubię robić... Ja też się cieszyłem, że wyjechał. Ja lubię robić w domu, jak jestem sama i nikt mi nie przeszkadza. Podczas tylu lat bycia razem, z tego co pamiętam 7 albo 8 lat... Ile? 7 i 3 miesiące. Prawie 10.
Na pewno zdarzały się jakieś sprzeczki. Jak sobie z nimi radziliście? Czy były jakieś ciche dni, bądź po godzinie już zapomnieliście, że była jakakolwiek kłótnia? Można byłoby na ten temat gadać i gadać, ale nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał długo, także... Ja chcę, żeby było długo, bo będzie dużo reklam. I będzie karma dla kotków. Powiedz to, co zawsze mówisz, jak ludzie pytają o tajemnicę długiego związku. Ja wam powiem tak, ja jestem już stara, ja nie mam siły na takie rzeczy. I my z Adasiem mamy taką złotą zasadę, o której było w pierwszym pytaniu, czy tam drugim. My jesteśmy wszyscy wolni i sami decydujemy za siebie, ale nie krzywdzimy innych. My się nie mamy o co kłócić. I my się nie kłócimy. I ja wiem, że dla wielu ludzi to jest, jak to się można nie kłócić. Można rozmawiać, można dyskutować, można się z czymś nie zgadzać, ale to nie są kłótnie, to nie są krzyki, to nie są wyzwiska. Ja krzyczę na streamach i ja bardzo krzyczę na streamach. I ja mogę sobie dla szota i poddymienia krzyknąć z drugiego pokoju Adaś, 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 ale na co dzień w dyskusji ja mówię tak jak teraz i nawet Adaś tutaj cały czas mi macha, że mówię za cicho. I my jak się na przykład nie zgadzamy na jakiś dany temat, to właśnie rozmawiamy w taki cichy sposób i siedzimy tak długo, aż nie dojdziemy do jakiegoś kompromisu. Jak jest już bardzo późno, to idziemy spać i rano zaczynamy znowu rozmowę. Czyli w skrócie mówiąc, rozmawiamy. Wiadomo, możemy się z czymś nie zgadzać i może być mi przykro, albo Adaś może się czuć urażony, ale to nie jest tak, że to jakoś mocno wpływa na naszą relację. A ja dodam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Do tych licytacji będą dodawane bonusowe rzeczy, które wysłali mi moi widzowie, chociażby Sebastian albo Karol, czyli takie na przykład rysunki, magnesy i tak dalej, to już sam wybiorę co... Ja też mam trochę rzeczy, mogę oddać, bo ja mam dużo z Dragon Balla. Na przykład WGT SSJ4. I to już jakby będzie za free, no nie? Bonus. Jakie jest wasze miejsce, które najbardziej lubicie odwiedzać tylko we dwójkę? Znając Marcie, to odpowie, że kibel albo kuchnia. Aha, kuchnia. Park Poetów. Aha. Tak? No, ja lubię tam z tobą jeździć. To jest... Ja nie lubię nigdzie jeździć. To jest, no jak już gdzieś jedziemy, rzadko spacerujemy w sumie ostatnio, bo Marcia nie lubi wychodzić z domu. Bo jest gorąco. Ale ja bym powiedział, że Park Poetów, czyli taki park koło akademików w Zielonej Górze, tam gdzie spacerowaliśmy praktycznie na początku naszego związku i stamtąd też Mała pochodzi. Jest duża szansa, że się tam urodziła naprawdę. O, to będzie o Dragon Balla. Marcia, musisz się przygotować, bo jest kilka pytań też o Dragon Balla, okej? Mhm. Ja mogę na nie odpowiedzieć, jak nie będziesz chciała, ale możesz też dodać coś od siebie, okej? Jak będą pytania o Goku. Będą. O Boże. Michał Matyjewicz, pytanie z twoich dawnych pomysłów na Villaina. Kiedyś zaproponowałeś Villaina, który nie będzie silny, ale będzie stanowił wyzwanie, nie wywalając jeszcze bardziej power levelu w kosmos, ponieważ mógłby blokować u Goku i Vegety boską ki, przez co nie mogliby korzystać ze swoich boskich form. Lecz teraz wiemy, że Gohan, Broly i Piccolo mają swoje własne, nie wymagające boskiej ki transformacje, które są na poziomie boskich form Goku i Vegety, więc ta dwójka miałaby tylko podgórkę w przeciwieństwie do reszty ekipy, która mogłaby się tłuc z pełną mocą. Więc jakbyś po latach ten pomysł zmodyfikował, by nadal miał sens? Marcia, w skrócie mówiąc, jaki masz pomysł na Villaina? Czemu ja? Pytanie jest do ciebie. Wiem, ale chcę się od tego trochę odkręcić. To nie jest zwykły Goku, okej? Mogę trochę nagiąć zasady. Ja wam powiem tak. Dzieci moje kochane drogie. Po co wymyślać coś, czego i tak nikt już nie narysuje i nie zanimuje? Marcia, dzisiaj po prostu jesteś... Dobrze, że się na czarno ubrałaś. To jest adekwatne do twojego humoru. Nie, ja mam dobry humor. Było już wszystko. Był już najsilniejszy na Ziemi, najsilniejszy w kosmosie, najsilniejszy we wszechświecie. A ja bym powiedział tak. A po co Goku i Vegeta zawsze mają się bić? Jak nie będą mogli się bić, to znaczy, że będzie okazja do wykazania się innym. I tak nie będzie nowego Dragon Ball. Będzie. Dominik Sherman, pytanie do Koku, a konkretnie do Marci. Cześć. To w zasadzie już była odpowiedź. Myślałem, że trochę inaczej odpowiesz na poprzednie pytanie, ale które zdań z serii Adacha Zajebiste Jedzenie jest twoim zdaniem najlepsze? Ryż. Ten słony. Bo nic innego nie umiem, więc też jest... Nawet smoothie potrafisz spieprzyć, no Adaś, proszę cię. Mi smakuje wszystko, co robię. Tak, no dobrze, jak ważne to mówią for the record. I ważne jest mieć wady i zalety. Siemanko, pytanie do Koku i Marci. Czy Frieza mógłby zostać bogiem zniszczenia, gdyby serio się ogarnął? A dlaczego nie? On jest fajny, mam go nawet na tatuażu, ja go lubię. Pokaż. A dlaczego Friezę w ogóle sobie wytatuowałeś? Bo jest najfajniejszy. A Birusa dlaczego? Bo jest bardzo fajny i to jest najfajniejsze, ale jest z innego wszechświata. Jak to? No w zasadzie nie wiadomo, gdzie Birus się urodził. Parku Petów. A powiedz mi, jak to jest, że Szampa i Birus to są bliźniacy, a są bogami zniszczenia innych wszechświatów? Bo są dwujajowi. To gdzie się urodzili? Nie wiem, w szpitalu. Okej.
Nie wiem, gdzie się rodzą koty. Pytanie do Marci. Cześć. Skoro Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? A tak nie jest? Dokąd nocą tu ptajesz? Do Parku Poetów. Pozdrowienia z drugiej strony. Pozdrawiamy. Pytanie do Koku. Adam P. Dlaczego Ten Shin Han jest traktowany wyjątkowo przez fanów z powodu trzeciego oka, a nie ma czegoś takiego w przypadku beznosowego Krillana? Czyli, że fani mówią, że Ten Shin Han jest specjalny, bo ma trzecie oko, a Krillan nie jest specjalny, on po prostu taki się urodził bez nosa. A to nie była naklejka? Jaka naklejka? To oko. Ja bym powiedział tak, że fani widzą w Ten Shin Hanie większy potencjał, bo on ma coś ekstra, a Krillan nie ma czegoś, co wszyscy mają. Krillan nie ma czegoś ekstra. Faktycznie, no, on nie ma nosa, więc jest inny, ale gdyby miał na przykład 2 nosy, to można byłoby powiedzieć, że on jest specjalny. Pytanie do Kokła. Jakie masz wspólne marzenia z Marcią? Wyjechać gdzieś za granicę, zebrać smocze kule, czy coś w tym stylu? Pozdrawiam i miłego. Tyler Derden pyta. Cześć. Ja bym chciała mieszkać za granicą, gdzie jest zimno. W zasadzie kiedyś to, jeśli chodzi o jakieś takie pomysły na wyjazdy, to bardzo sztampowo myśleliśmy o Japonii. Ale tak na miesiąc od razu. O, Mike! Cześć, Mike. Uznajmy, że przyrostki pochodzą od wzmocnień Goku przy serii. Po klasycznym Dragon Ballu był Z, czyli Dragon Ball Z, jak Zenkai. Seria skrócona w porównaniu do Zetki Dragon Ball Kai może się odnosić do Kaiokena. Super odnosi się wiadomo do Super Saiyanina, więc idąc dalej, nazwa kontynuacji Superki brzmiałaby Dragon Ball Ultra, jak Ultra Ego i Ultra Instinct. Trzymajcie się, a jeszcze GT może być od Goji Ta. Trzymajcie się ciepło, prowadźcie się dobrze i mam nadzieję rychłego zobaczenia. Jak, Marcia, według Ciebie nazywałaby się kolejna seria Dragon Balla? Czy może być Dragon Ball Ultra? A dlaczego nie? Marcia, a byłaś kiedyś w Ameryce? A czemu nie? A czemu nie? Niech sobie robią co chcą i tak nie zadowolimy wszystkich. Nazwa jest tutaj najmniej ważna. Przypominam o Super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Super Hero. No. Czy o tym mówiłaś? Czy o... No Super Dragon Ball Heroes. A nie, no to Super Dragon Ball Heroes. No to co w tej nazwie było nie tak? Wszystko. Bombelson.pl. Pytanie do Koku. Jak myślisz, jeśli Adacho mógłby wybrać między spotkaniem się z Vegetą, a trenowanie z nim, trenowaniem z nim, a spędzenie życia z tobą, to co by wybrał? Podoba mi się, ja to wziąłem dlatego, że na dole jest odpowiedź Maseła, to jakiej techniki chciałby się nauczyć? Widzowie, ty tak codziennie na takie pytania odpowiadasz? Nie chciałem zobaczyć twoją reakcję. To co bym wybrał? Trenowanie z Vegetą, czy życie z tobą? Nic. Jak to nic? Poszedłbyś w pizdu, ja bym wzięła Vegetę. Ty byś trenowała z Vegetą. To jest pytanie do ciebie w zasadzie. Chcesz zrobić trening? Na kamerze chcesz się bić ze mną? No, pokaż chwilę, jak to robisz. No, będę musiał kamerę znowu układać. Ojej. Pytanie do Marci. Gdybyś mogła przetransformować Adama na jeden dzień w jakąś postać z twojej ulubionej bajki, anime, serialu, co to byłaby za postać i dlaczego? Pilaf. Pilaf? Pytanie do Marci. Gdybyś mogła przetransformować Adama na jeden dzień w jakąś postać z twojej ulubionej bajki, anime, serialu, co to by była za postać i dlaczego? A może być dziewczyna? Może być dziewczyna. To nie powiem. Przed chwilą był Pilaf. Tylko to wycięliśmy. Bo byłeś na mnie zły. No dobra. A jaka dziewczyna? Powiedz mi. Nie powiem ci. Wytnę to. Nie powiem ci. Dlaczego? Bo to będzie mój sekret. To co to ma być za... Mogłabyś Powiem ci, Adrian, na priv. Na każde pytanie. Marcia, też będzie pytanie o jakiś priv, bo ty do moich widzów mówisz, odezwij się do mnie na priv. No tak. A oni po 2 latach mówią, o co jej chodziło. Ja nawet nie mam jej priv. To nie wiecie, gdzie mnie szukać? W pokoju obok. Dawid Nowak, pytanie do ćwierćtysięcznego Kokła. Jak się poznałeś z Marcią? Jeśli odpowiedziałeś lub nie chcesz odpowiadać, to przepraszam. To jest pytanie do mnie. Ale chcesz, to mogę ci je oddać. Tylko krótko, bo to jest długa historia. Mów. Poznaliśmy się przez Gmaila. Napisałam do niego. W styczniu 2000... Kiedy? 16? Ja miałem wtedy ile widzów na YouTubie? A z 1800. Tak? No. A miałem już 1000, bo miałem, pamiętam, specjal na wakacje wcześniej. No miałem z 1800 widzów, nikt mnie nie oglądał, moje filmy miały po 100 wyświetleń czy 200 i Marcia do mnie napisała na mailu, że zobaczyła mój kanał i że jest zajebisty i w ogóle moja piosenka o LoLu jest świetna. Na 500 widzów. Czyli pogramy kiedyś w LoLa, ja mówię albo troll, albo scam, albo psychofanka. No a my na TS-ie ze znajomymi oglądaliśmy jego filmy i się śmialiśmy. No i na samym końcu okazało się, że fanka.
ale ja wtedy... Ja wiem, czy taka fanka od razu. Nie, tak... Marcia tak naprawdę nie oglądała mnie chyba od dłuższego czasu, nie? Tylko zafascynowała się tak szybko. mi się spodobało po prostu, że sobie grasz, że jest śmiesznie i te Q&A były fajne i takie mówię, że ale śmieszny jest. Ale tak naprawdę zanim zaczęliśmy być razem, to sporo czasu minęło, dużo rzeczy było po drodze, ale to jest temat albo na osobny film, albo na jakiś 8-godzinny stream, więc generalnie poznaliśmy się, można powiedzieć, że przez internet. O, to jest ciekawe pytanie. Zdałaś egzamin na prawo jazdy, a może już jeździsz? No dawno już, ile... Marcia już zdała egzamin na prawo jazdy kiedy? Z 2 lata temu? 3? Tak, 14 września 2023 rok. No to zaraz będą 2 lata, jak Marcia ma prawo jazdy. Jak zareagowałaś na łysienie, a w efekcie wyłysienie Adacha? Był to smutek, obojętność, czy jakieś inne emocje? Pozdrawiam. Radość. Radość? Tak. To jest niesamowite, że Marcia może na mnie mówić takie rzeczy właśnie, że je irytuje i tak dalej, a potem co do czego przychodzi, tak miałem włosy, to się podobałem, potem jak zacząłem łysieć, to się też podobałem, potem jak wyłysiałem, to się podobałem jeszcze bardziej. Teraz Marcia ogląda tylko łysych youtuberów. Ciekawe dlaczego. Wcale nie. Zapytajcie Marci, dlaczego lubi facetów z zakolami, albo łysych. Ale to jest tak samo, jak ja sobie farbuję włosy na różowo albo na fioletowo. Ty mnie tolerujesz, to ja toleruję ciebie. Ale liczy się wnętrze. Ale to Marcia, to nie mówisz teraz, że tolerujesz. Ty kochasz ludzi z zakolami. Ty mówisz, że kochasz moje zakola i łysość. No słodziaczek jesteś. No, proszę o jakieś miłe słowo czasem w moim kierunku, dobra? Ja wiem, że tutaj Miłego dnia. Wiem, że cię sprowadziłem tu na siłę, ale no proszę cię. Powinnam jeszcze spać. Zaraz będzie tak, że 8. edycja Pomaganie na jechanie to będzie dla mnie. Jak jeszcze chwilę pooglądają ten film. A, Dario Kalum napisał, o co chodzi z opcją podbij ten film. YouTube wprowadził taką opcję, że jak dacie, nie wiem, to nie jest chyba u wszystkich. To jest w bece. To jest dopiero w wersji beta, ale dostałem maila na ten temat. Jak dacie lajka pod jakimś filmem, to jest szansa, że pojawi się jeszcze opcja podbij ten film. To można robić za darmo, ale chyba ma się tylko kilka podbić na tydzień. I to jest tak zwane hypowanie. I chyba oni będą usuwać w ogóle kartę na czasie. Już usunęli chyba. No nie, chyba jeszcze nie. I będzie tam ranking filmów, które mają największą ilość podbić. Czyli jak zostawiacie lajka, to możecie kliknąć jeszcze podbij i wtedy na przykład mój film będzie miał 100 podbić. I w sumie to kurwa nie wiem, po co takie dodatkowe rzeczy robić, bo teraz to trzeba... Wszyscy robią to coś na TikToku. Teraz youtuberzy dosłownie, tacy, którzy mówią o tych wszystkich opcjach na YouTubie, to będą mówić: zostawcie suba, pierdolnijcie w dzwoneczek, zostawcie komentarz dla zasięgu, zostawcie lajka, udostępnijcie i jeszcze podbijcie. I zostawcie wspieranie i super chat. I nie wiem, zapiszcie sobie na playliście do obejrzenia, no nie wiem. Udostępnijcie na swoich social mediach. I pokażcie babci i sąsiadowi. Ty bluźnisz, to ja też mogę? Możesz najwyżej... Ja pierdolę. Co się stało? W końcu. Co? Chciałam to powiedzieć na początku. Co w końcu? Że ja pierdolę, jak się cieszę, że nagrywamy razem. Że my teraz? No. Coś się, Marcia, zmieniło od minuty temu? Bo przed chwilą to mówiłaś, że mnie tolerujesz, a teraz mówisz, że się cieszę. No bo ja cię toleruję, tak wiesz, nie? Także jak się, Ferdek Halinkę. Także się kochamy trochę, tak? My Peggy i Al. O, Peggy i Al Bundy. Pytanie do Marci. W skrócie, w jednym albo 2 zdaniach opisz i uzasadnij swoją ulubioną sagę w Dragon Ballu. Masz ulubioną sagę w Dragon Ballu? To jest pytanie. W którym Dragon Ballu? W ogóle w bo całym. Jest kilka. Jest w całym. To ja nie, ja jestem chora, ja nie potrafię wybrać jednej ulubionej. Ja wszystko muszę rozdzielić. No dobra, to w klasycznym Dragon Ballu. Nie pamiętasz. No dobra, no to... Nie, ale jak co nie pamiętam? Nawet mi nie dałeś odpowiedzieć. No to powiedz, jakie były. Ta z turniejem mocy, gdzie Goku... W klasycznym Dragon Ballu, pierwszym. W pierwszym Dragon Ballu, jak była ta saga, gdzie Goku miał tego długo-krótka już i wsadził to Pipe'owi ten kijek w dupę. I ja to kiedyś sobie... Nie wsadził mu kilka. Ale przecież robił taką małpę później. Ja to kiedyś sobie nagrałam i ja to oglądałam i było bardzo przykro. To jest streszczenie, Marcia, całego klasycznego Dragon Balla, bo połączyłaś dosłownie, nie wiem, 5 różnych sytuacji, ale okej. Nie no, mam filmik. No dobra, to nie mów o swojej ulubionej sadze, tylko wymień kilka, które lubisz i jednym słowem dlaczego. No to powiedziałam. No saga klasycznego Dragon Balla, pamiętamy wszyscy kijek w dupie Tao Pai Paia, to też Ninja Murasaki to był, a Tao Pai Paiowi nie wsadził kijka w dupę. A, no, ale to też był ninja. No okej. W ZC turniej Cella chyba. Cell Games? No chyba tak.
A ty jako taka antyfanka Gohana... Ja jakby jebać Gohana, ale jak sobie tak przypominam te wszystkie sytuacje właśnie z Salem, to tak jakby, no nie wiem, mam taki sentyment do tego. A jak ojciec pomagał synowi, puszczali razem Kamehameha? Ja ignoruję Gohana w swoim życiu. Jakby mi bardziej chodzi o to, że... Jest dużo fanów, którzy się zdenerwują na ciebie za to. Mi chodzi o to, że jakby w Zetce, w momencie właśnie jak był Cell, był Majin Buu, był Majin Vegeta, jak był Badibi, Dabura, to wszystko tak się fajnie... Jakby no to po prostu sprawia, że jest mi tak przyjemnie o tym myśleć. To było wszystko takie słodkie. Prośbę mam do ciebie. Możesz sobie coś podłożyć i nie pukać, bo to potem słychać. Przepraszam. Dragon Ball Super? Ulubiona saga? Saga nie, ale podobały mi się te odcinki, które były mocno skupione na Bierusie. Że na przykład spał, nie wyspał się, Bulma mu dała jedzenie, Whis go opieprzył, że się gdzieś tam spóźnił. Bardzo fajne to było. No okej. Ewentualnie jeszcze mogę powiedzieć, że na turnieju mocy bardzo mi się podobały momenty z hitem. Bardzo dobrze to wspominam. Aha, a jesteś w stanie jakiś taki jeden wymienić? No jak był taki flashback, jak on był w tym swoim mieście, w takim wieżowcu ciemnym. A no to w zasadzie jeszcze było przed turniejem mocy, ale tak było. No ogólnie jakby mówisz o turnieju mocy jako sadze przetrwania wszechświatów. Ja cały czas powtarzam, że powinna wyjść osobna saga o tym, jak Jiren się przygotowuje do turnieju mocy, jak medytuje, jak pokazuje te swoje treningi. I druga saga powinna być o tym, jak Hit przygotowywał się do tego swojego życia właśnie w takiej ciemności, jako ten taki podróżnik tego stopowania Dobre czasu. pomysły na spin-off. To by było mega fajne. No dobra. Piccolo przecież jak medytuje, to też jest to pokazywane. No to czemu nie można pokazać tego z innymi postaciami? Nie rozumiem. A myślisz, że Jiren trenuje po turnieju mocy? Myślę, że poszedł w taką długą medytację gdzieś w jakiejś piwnicy. Chociaż no on tak się... No bo on coś tam mówił z Goku, że jeszcze się zobaczymy. No ale on się otworzył, uśmiechnął się na przyjaciół. Ale to też się uśmiecham, jak kogoś wyzywam. To jakby wiesz, mi się wydaje, że oni się jeszcze zobaczą. No to tego się trzymajmy. Tymo DBZ, pytanie do Marci i Adacha. Co myślicie Cześć. o pomyśle, żeby nagrać wspólny odcinek, jak gracie w DB Sparking Zero na podzielonym ekranie? Bardzo bym chciał zobaczyć taką rywalizację. Czekam na waszą odpowiedź i Dziana. Mamy 2 komputery i łącznie 6 monitorów. Myślę, że nie musimy siedzieć tutaj obok razem Nie, siebie. ale jest taki tryb, że gramy na podzielonym ekranie, to jest fajne, bo jesteśmy razem na kamerze, na 2 padach. 2 kamery też są i 2 pady. Ale więcej montowania jest wtedy. Ojej. Ale chciałabyś zagrać na przykład? Ja nie umiem grać w to. No okej, ale to... Przecież nie gralibyśmy o złote kalesony. Jak będzie tu 5000 łapek w górę, to tak. Ale się wycwaniłaś, nie będzie tyle łapek w górę, ale okej, możecie się postarać, jeśli chcecie. Anon level 19. Pytanie do wielmożnej pani Marci. Dzień dobry. To jest też ciekawe, widziałaś te opcje, że AI podpowiada odpowiedzi, nie? Ja to też wziąłem ze względu na to, że AI podesłało fajne odpowiedzi, ale czekaj, ja ci przeczytam, nie spoileruj sobie. Jak zareagowałaś, gdy szanowny pan Adam przedstawił ci swoją pasję? Pozdrawiam. I zanim odpowiesz, AI zaproponowało odpowiedzi: spróbuję zapytać Marcjannę podczas następnego nagrania. Także... Nasza ludzkość jest skończona. Ja myślę, że jeszcze właśnie trochę zostało czasu, zanim AI się ogarnie. Ja wiedziałam o Dragon Ballu, bo ja oglądałam Dragon Balla zanim Adaś był w moim życiu i my sobie rozmawialiśmy o Dragon Ballu już tam kiedyś, więc... Ja o Dragon Ballu wiedziałam, zanim się poznałam z Adasiem, więcej niż ten Yoko Shia, Yoko ten, co animuje. Yoko Shia, Yoko. To ten, który te herbatki do żabki wprowadził. Yoko, nie? To jakbyście nie wiedzieli, to od niego. Binox Official. Pytanie do Marci. Jaka jest twoja ulubiona kobieca postać w DB, a także z jaką mogłabyś się w jakiś sposób utożsamić? Mała. Z Bulmą bym się pokłóciła w pierwszych 5 minutach. Jak się nazywa ta, zdajmy, ta śmieszna? Arinsu? Nie. Pansy? Pansy to gówniara. Jest starsza od ciebie. Arinsu to taka mommy, więc jej bym bardziej... A 18? Bardziej bym jej zaproponowała kawkę i herbatkę. 18 by mnie pobiła. Mnie dziewczyny w ogóle nie lubią, więc raczej nie. No jak już to z Bulmą, ale... A lunch? Ona ma 2-biegunówkę. No to byłoby was 2. Ale nie wiadomo, czy ta by mnie polubiła, czy tamta. Ja ogólnie mam tak, że ja się lepiej dogaduję z chłopakami i zawsze tak było. Szansa na to, że się polubię z Bulmą jest taka, że albo się w pierwszych 5 minutach
polubimy, bo zaczniemy najeżdżać na kogoś innego, albo zaczniemy najeżdżać na same siebie, bo po prostu charaktery się zgryzą. To jest 50-50. Nie sądziłem, że będzie tutaj taka obszerna analiza, ale no widać, że trafiłeś z tematem, Binox. Benek Gdynia, pytanie do Koku. Czy twoja praca dla nas, pytanie do mnie, bardzo dziękujemy, wpływa na wasze relacje w związku? W zasadzie to już było podobne pytanie. Nie lubię Gdyni. Dziękujemy, Marcie, że... A lubisz Dynię? No. Dziękujemy, Marcie, że dzielisz się z nami swoim mężem. Na pewno wiele czasu musiał poświęcić. Nie, jeszcze nie. Poświęcić, żeby nam dostarczyć content, który kochamy, a co za tym idzie, ograbiać się z czasu, który ci się należy. Marcia na to tak nie patrzy. Marcia... Ja się cieszę, że on ma własne życie i się zajmuje sobą, a nie wisi nade mną. Nie jesteśmy bluszczami. Ja też nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy mieli jakby spędzać razem wieczorem. Spędzać czas razem? Ja nie mogę. Jak są nasi znajomi, ja wam przysięgam, my mieliśmy tyle już wykładów na ten temat. Czemu wy nie spędzacie wspólnie każdego dnia wolnych wieczorów? A ja mówię, no bo wolny wieczór jest po to, żeby być wolnym, a nie blisko siebie i się pocić i oglądać coś. Jakby mamy różne zainteresowania, różne hobby, też często różne tryby pracy, życia, dnia i spania. I jakby dla nas samo to, że jesteśmy ze sobą i mieszkamy razem, jest bardzo mocno znaczące. Nie musimy się kleić cały czas do siebie. Ale żebyście nie zrozumieli tego źle, są jakby momenty, gdzie robimy coś razem. Tylko my tego nie pokazujemy. Ale to dlatego, że jakby oboje wtedy mamy na to ochotę, nie? A jak na przykład ja mówię, Marcia, idziemy na spacer, Marcia mówi, że nie chce, tyle, koniec tematu. Albo z drugiej strony, czy Marcia mówi, że jedziemy gdzieś tam, ja mówię, że mam to i to do zrobienia. I jak nie, to nie. A jak tak, to oglądamy sobie Bandich, robimy sobie jedzenie, albo idziemy gdzieś się przejść. To jest właśnie to, że my nic nie planujemy i to wychodzi spontanicznie. A niektórzy mówią, że no, umówcie się tam na randkę czy coś. To takie... Ale nie ma w tym nic złego umawiać się na randkę. Też no czasem chodzimy na randki. Złego. Gdzie? No jak się malujesz ładnie i w ogóle. To ja się cały czas maluję. Karol Budowlaniec. Do Marci. Cześć. Co ode mnie chciałaś, że na którymś live'ie Adacha napisałaś, bym się odezwał na priv, wtedy, gdy napisałem, że regularnie trenuję siłownię od jakichś 15 lat. Tylko ja nie mam twojego priv, a twojego kanału nie umiem znaleźć. Coś potrzeba? Pozdro dla was, uściskaj Adama. Co chciałaś od Chodziło o to, że masz nick budowa, a ja lubię robić budowlane rzeczy, a kolejna sprawa była taka, że chciałam ci wysłać suplementy ze SFD. Tyle. I Marcia w internecie, jak wyszukasz Marcia Adacho, cokolwiek, Marcia Adacho Dragon Ball, to naprawdę wyskoczy, a mnie link będzie w opisie. A mnie można znaleźć pod Marcia Kotki po prostu. A była kiedyś Marcia stream, ale już jest stream, więc Marcia myślała długie tygodnie nad tym, na jaki nick zmienić. Bo na Marcia mam bana po prostu. No. Marcia Kotki. Kamil Owsianka, pytanie do Koku. Załóżmy, że fuzja potarą jest wieczna. Mogę wyjść. Ja wziąłem to pytanie specjalnie. Ale słuchaj, skup się. Fuzja potarą jest wieczna i Goku i Vegeta są scaleni. I zginął w walce. Załóżmy też, że Vegeta jest nadal zły. To gdzie trafi Vegito? Do nieba czy do piekła? Dobra, a teraz ja to przeczytam. I usłyszysz, jakie to jest głupie. Ja wiem, jakie to jest, ale chciałem usłyszeć twoją... Jakby zobacz, Goku jest dobry, tutaj zakładamy, że Vegeta jest zły. A kto powiedział, że Goku jest dobry? No bo może latać na Kinto. No może, i co? No i zachowywał ciało po śmierci. A gdzie jest powiedziane, że w chwili śmierci, kiedy są już scaleni, nie zrobił nic złego? Ale nie dobra, ale my tutaj nie mówimy o tym, co było, tylko o tym, co by było. No dobra, a co by było, gdyby Goku też był zły? To by poszli do piekła. No i koniec pytania. Okej, dobra, to jeśli postać A jest dobra, a postać B jest zła i się scalają, to gdzie potem idą po śmierci? A to nie było tak, że potara się po tej szybkiej transmisji błyskawicznej rozdziela? Nie. Ale nie było tak, że jak Whis gdzieś tam ich teleportował, to się rozdzielali? Nie. To mi się pojebało z czymś. Moja odpowiedź na to jest taka, że w zasadzie jak powstaje fuzja, to tworzy się nowy byt, więc on ma czystą kartę, więc jakby umarli, to poszliby pewnie do nieba. A to nie jest tak, że się dodaje -1 i +1? No wtedy byłoby 0. No właśnie. No to... Ja w ogóle jestem przeciwna temu, żeby mówić, że Vegeta jest zły. No nie da się, nie da się czasem. Ale Marcia, myślenie abstrakcyjne. A teraz, Kinto nie jest wyznacznikiem, są jeszcze inni ludzie na świecie, Zeno nic do niego nie ma. Ja wiem, że Kinto nie jest wyznacznikiem, bo Goku zabił całą armię Czerwonej Wstęgi, a nadal sobie latał na Kinto. Tak. Ale zakładamy tutaj hipotetycznie, że Goku jest dobry, a Vegeta... To może być inaczej. Od razu mówienie, że jest zły. To Goku jest zły, a Vegeta jest dobry. Gdzie idą po śmierci, po fuzji? A nie obchodzi mnie
to. Nie, Jakby nie na... ja jestem w ogóle... Nie, tak nie może być. Jest tyle ludzi złych na świecie, tyle złych potworów, androidów i w ogóle kosmitów, a się przyczepili w jednego Wegety, nie wiem. Ludzie niektórzy pomyślą, że się tak spinasz na serio. I Ja powiedzą. się spinam, wiecie dlaczego? Ja się spinam dlatego, że całe życie słyszę, że Goku jest lepszy i nie słyszę nawet żadnego sensownego argumentu. Słyszę, że Goku jest lepszy, bo tak i już. I to nie jest argument. A masz Vegetę wytatuowanego? Nie, Ale jego syna masz. mam Trunksa. Pytanie do Marci. Fan Real. Cześć. Czy jako ukochana człowieka, który jest ultra fanem Dragon Balla, przeglądając sklepy, aukcje, ogłoszenia i przypadkowo trafiając na coś z motywem DB, czy twoją pierwszą myślą jest to, że Adasiowi się spodoba, czy nie? Ja aktualnie chodzę z Super Saiyaninem Rose na plecach od żony. Pozdrawiam. Ale masz tatuaż czy plecak? Chyba chodzi o koszulkę. Aha. Chodzi non-stop z plecakiem na plecach, albo w tej samej koszulce. Czy ja wiem, czy ty jesteś takim ultrafanem DB? No zakładamy, że znowu abstrakcyjne myślenie. Zakładamy, że jestem. Ej, ale ale- no patrzysz na jakieś motywy z DB? Ty lubisz Dragon Balla nadal? Lubię, bardzo. Kiedyś miałam tak, że kupowałam bardziej dla Beki dużo fajnych rzeczy właśnie z Dragon Balla, że tam gdzieś nawet jakiś talerz był, ręcznik czy coś. W zasadzie ten nawet zegar to tam wisi, nie? No, zegar to była pierwsza rzecz Albo z Dragon jakieś z Balla. AliExpress wisiorki. Tak, dużo takich rzeczy kupowałam. Dużo też gdzieś tam później porozdawaliśmy. Wysyłasz paczki widzom, to tam wysyłasz, tam wrzucasz te jakieś karty czy wisiorki, nie? O to chodzi. No tak, żebyśmy mieli taką zdrową ilość Dragon Ballowych rzeczy w domu. Żeby ktoś wchodząc do domu widział, że to jest dom, a nie Muzeum Dragon Balla. No. U Matej pytanie do Marci. Cześć. Jak Adacho robił ranking wersji Gohana, to wspomniał, że jedyną jego wersją, jaką akceptujesz, jest Gohan z początku Zetki, czyli ten malutki. Tak. I nikt nie wie dlaczego. Znaczy ja napisałem, ale nie wie dlaczego, że ja nie wiem. I to jest właśnie, Nie wiesz. i to jest właśnie pytanie, które do ciebie mam. Miłego dzionka. Miłego dnia. Dziękuję bardzo za to pytanie. Cieszę się, że mogę w końcu się wypowiedzieć na ten temat. Gohan, kiedy był jeszcze mało świadomy wszystkiego i jeździł na dinozaurach, był naprawdę bardzo fajny. Po prostu później coś się w życiu wydarzyło złego i... Zobacz, Jakby wiecie, zobacz ja jaką on ma jestem- traumę w życiu. ja jestem Jakie on miał opiekun- trudne dzieciństwo. Ja jestem opiekunką dziecięcą i ja sobie patrzę na to z takiej perspektywy, że Gohan jest po prostu skrzywdzony i dla mnie z takiego profilu psychologicznego samo to, że Gohan się odciął od walk i od treningów jest spowodowane tym, że mu się po prostu walki kojarzą z czymś złym, z utratą ojca, z bólem, z tym, że jest odpowiedzialny za cały świat, czy wszechświat, czy coś tam i że on po prostu chce prowadzić normalne życie, dom, praca, dom, tak? Ale on jak był malutki już, zanim tak naprawdę zaczął walczyć, mówił, że jego marzeniem jest zostanie naukowcem, więc można powiedzieć, że to tak naprawdę to jest przyczyna tego, że chciał mieć takie normalne życie. I to Marzenie jest- z dzieciństwa. I to jest trochę to, do czego dążę, że jemu od samego początku mówili, będziesz robił to i to, liczymy na ciebie i to jest takie, często to jest właśnie w takim naszym realnym życiu, spełnianie ambicji rodziców. Dragon Ball chyba aż tak głęboki nie jest, ale jest w tym, myślę, że trochę prawdy. Ja uważam, że Gohan, kiedy był jeszcze takim niewinnym małym dzieciaczkiem przed treningami z Piccolo, był naprawdę bardzo słodki. No to Był- czemu go w takim razie za to nie lubisz, skoro to nie jego wina? Bo stał się potem pizzą? Nie, bo zjebali postać, źle ją napisali. Ja uważam, że Gohan jest bardzo dobrze napisaną, bo jest jedną z głębszych postaci, bo jest właśnie tak jak powiedziałaś postacią, która ma pewien konflikt tego, co chce robić, tego, do czego ją zmuszają przez jego predyspozycje, a finalnie i tak się spełnił, bo jest tym naukowcem. No. I po ostatnich wydarzeniach z mangi jest w stanie pogodzić normalne życie, pracę, dom, rodzinę z tym, żeby nie opuszczać się w treningach. Więc No. moim zdaniem win-win. Ja właśnie mam trochę inne podejście do tego. Ja uważam, że powinni zupełnie wszystko inaczej napisać, a piszą to zawsze w taki sposób, że Gohan co by nie było, on jest najlepszy, najfajniejszy, on jakby co przyjedzie, pomoże, przyleci, uratuje nawet Znaczy, Goku. z tym się zgadzam, że chociażby w tym filmie Super Hero była taka narracja, że Gohan jak się wścieknie może być najsilniejszy. I- Chuj z tym, że Goku i Vegeta non-stop trenują, bogami. ale Gohan jak się wścieknie to i tak będzie najsilniejszy. To z tym się zgodzę, że jakby Taka po jest mu prostu dawane faworyzacja bezpodstawna, dużo bo za darmo, ale Moim- taka postać, nie? moim- Broly też ma za darmo dużo mocy. moim zdaniem samo to, że on odpuszcza treningi, a dalej jest właśnie faworyzowany, że on jest bardzo super, bardzo fajny i takie rzeczy. No jakby No dobra, idziemy dalej. są też inne postacie w Dragon Ballu. Sieniu pyta, który z mężczyzn według Marci, jak nie zna to pokaż na szybko tych najbardziej znanych, jest najprzystojniejszy z uniwersum DB, a Dachoverse się nie liczy. Myślisz, że naprawdę wymieniłaby kogoś za Dachoverse? Max Kokonko. Okej, z uniwersum DB.
Ten w okularach... Najprzystojniejszy z DB. Ten w okularach, co ma koszulkę Borussii, co ty tak mówisz, ten, co jest Jurgen trenerem. Klopp? No. On jest śmieszny. On mieszka pod biurkiem. A, cześć. Trunks. Trunks najprzystojniejszy, Tak. ale on nie ma zakoli. Nie musi. Wow. Pytanie do pani Martyny od Uskena. Usken troluje. Uważa pani, że Krillin mógłby osiągnąć Kaiokena, a jak nie, to dlaczego? Mógłby. Mógłby, on może wszystko, tylko on się opierdala i jeździ w policji. Wiło! Pytanie do Marci. Jakie piwo lubisz? Zadaje majętny malarz. Piwo zero. Jakikolwiek? Smakowe. Okej. Black Blade. Pytanie do Koku. Czy Adaś kiedykolwiek poprosił, żebyś mu cokolwiek ogoliła? No kola mu głowę czasami. Jak była pandemia i fryzjer był zamknięty, to goliłam mu głowę, jak jeszcze miał włosy. Farbowałam mu nawet włosy. Tydzień temu mi goliłaś głowę, No. ale dzisiaj goliłem sam. Brodę mu kiedyś takimi nożyczkami przycinałam leciutko, bo miał jednego takiego A- wystającego włosa i mnie zadenerwowało. Pamiętasz, jak pracowałem Ej, przecież nawet film jest na YouTubie, jak mu golę głowę, no co wy? No, ale czy poprosił? No tak, no w sumie No, tak. No on nie, poprosiłeś no tak, mnie racja, przecież. on nie zna. No, Ojejku. pamiętasz sytuację, jak pracowałem jeszcze w Biedronce No między... to o tym mówię, jeszcze miałeś włosy. Okej, ale drugim a trzecim rokiem studiów i tam było tak, że mi też goliłaś, ale mi nad A, to uchem... nie było na pandemii, sorry, pomyliło mi się. To ja ci spieprzyłam włosy, jak pracowałeś na studiach, to było w 18. Podjechała mi tutaj bardzo wysoko przy jednym uchu i normalnie miałem normalną fryzurę, ale tutaj miałem, wiecie, tak wysoko przygolone i tak było wstyd siedzieć na kasie, bo akurat tutaj klienci siedzieli, no nie? Co oni myślą na Ale ten też temat? prawda jest taka, że nie dałeś mi poprawić później. A co Się to, już przestraszyłeś. co to fryzjer z GTA, że mi byś włosy dorobiła? Poprawiłabym. W drugą stronę byś mi też zjebała. Charlie Wojtyła, pytanie Cześć. do Koku. Czy Marcia lubi kapuśniak elegancki? Nie lubię kapusty. Trzeba powiedzieć, jak mi dają, to jem. A. Mr. Rollis, pytanie do Koku, pytanie do Marci. Cześć. Jak myślisz, Marcia, co będzie po Black Freezie? Nowy przeciwnik czy koniec? Dajcie Frizie spokój w końcu. Ale przyszedł sam się napatoczył. On się przyszedł, sam napatoczył, zaprezentował nową formę. No to niech pokaże, zrobi obrót i do widzenia, kulisy. Już nie chcesz Frizy? Nie, chodzi o to, że on jest wiecznie taki też pokrzywdzony przez los. Mi jest go szkoda strasznie. Ale Wiesz, ty to, się nie to się śmiej, nazywa syndrom sztokholmski. To jest takie... Współczucie swoim oprawcom. To jest coś takiego, że najpierw Frieza chciał nas wszystkich zniszczyć, później nam pomagał, później chciał pokazać, że on jest w sumie... Trochę czasu minęło między tym, a jak chciał zniszczyć, a pomagał. Jeszcze parę razy chciał zniszczyć po drodze. Później chciał się coś tam próbować zaziomkować, wsadzili go w różowy kokon w niebie i co? I myślicie, że jemu jest tak miło? Że go nienawidzą wszyscy? Powiedz, że nie oglądałaś Dragon Balla bez mówienia, że nie oglądałaś. Oglądałam Dragon Balla, mi jest go po prostu szkoda. No dobra. Jebać Gohana, bo się spełnia, ale Frieza, no ja bym po prostu go przytuliła, nie? Ale no mi jest przykro po prostu. Dobra, Marcia, pierwsze co ci przyjdzie do głowy. Dokończ zdanie. Jak to jest? Co? Dokończ zdanie. Jak to jest? Nie rozumiem. Jak to jest, że co? Że? Cześć Rafał, ty jesteś moim widzem. Jak to jest, że... No okej, nie będziesz w takim razie znała. O co chodzi? No dobra, to pytanie. Jak to jest, że robisz hajs i masz respekt na scenie? Że Rechopeja ma szansę uczciwie zarobić? To też. To pozdrawiamy Rychapeję i w ogóle Poznań. Jak to jest, że robisz hajs i masz respekt na scenie? Masz odpowiedź na to pytanie, czy nie? No Ja dobra. jestem bezrobotna, ja nie mam pieniędzy, nie wiem o co chodzi. Ej, Ja to- na żadną scenę też nie wchodzę. To jest w zasadzie ostatnie pytanie. Za mało pytań o kotkach. A ile było w sumie pytań? Z 40, coś takiego. Także było dużo pytań, których nie wziąłem. W zasadzie, no mówię, ten odcinek byłby bardzo długi, ale jeśli chcecie, bardzo, jeśli Marcia będzie chciała, Chcę. a ja już słyszę, że... O, chcesz? Nagrać dogrywkę? Tak. To może być dogrywka jeszcze, nie wiem, czy to będzie Koku 250,5. Przypominam o licytacjach. Dzisiaj o 20, czyli dzisiaj w sobotę zaczynają się 3-dniowe licytacje, 5 przedmiotów. We wtorek zaczną się kolejne, więc śledźcie grupę facebookową, tam post będzie na samej górze przypięty. I to tyle. Ja dziękuję za pytania. Tobie, Marcia, dziękuję. Uścisk dłoni na więcej. Wyślę fakturę. Właśnie, tak to właśnie wygląda. Ja wrzucę to sobie w koszty. Co ty, dziadku? Chodź, kochanie. Widzicie, jak to jest? Do mnie po prostu taka chłodna, a do kotka cześć dyziaczku. Ale no...
To byś się w głowie poprzestawiał, jak ja będę taka bardzo miła zawsze dla ciebie. Ja bym chciał, żeby widzowie też odebrali z tego filmu jakąś pozytywną energię, bo Ale ty dzisiaj jesteś bardzo wycofana. No bo ja się trochę Zdystansowana. wstydzę, bo wiele razy jest tak, że przychodzę na streamy i wnioskujemy o darmowego Samona dla Marci, Adaś mnie wygania z pokoju, wy piszecie, że super, niektórzy piszą, że jebać mnie, i ja tak wiecie, no przykro jest czasami. No już, dobrze, już, chodź. Wczoraj jeszcze miałam live'a na YouTubie, bo robię teraz multistreamy, to widzowie pytali tylko, kiedy będzie film z Adasiem, albo A ja co proszę, robi żeby nie Adaś, pytać. Jak albo co jesteś- robi Adaś. Proszę nie pytać o mnie na streamach u Marci, bo To jest jakby, to był pierwszy live na YouTubie od chyba 1,5 roku i pierwsze, nie wiem, 10 komentarzy, czy tam co było na czacie, to było: ej, ty jesteś od Adacha, co robi Adaś? Sram. I jaką, Jest duże szanse na to, że akurat sram, więc możecie już jakby nie zadawać tych i że pytań. jaką fuzję lubię, no jakby Pogadamy sobie w następnym odcinku, co? tak. A pamiętasz, jak się żegnam zawsze? Diana. No ale tak ogólnie może nie tyle co formułkę, ale jakby jesteś w stanie się pożegnać za mnie? Co swoimi słowami? Tam pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, Oceny. oceny, Bo nie komentarze. zależy mi na tym, żeby była łapka w górę. Ktoś może dać łapkę w dół. Ja nie zmuszam do tego, żeby lubić, prawda? Po prostu zachęcam do tego, żeby zostawić ocenę. Dziękujemy za pytania. Być może niedługo będzie dogrywka. Może coś do mnie wrzucimy. Do ciebie? No, To- nigdy przenigdy. Do ciebie. Do Marci można byłoby wrzucić jakieś wyzwanie, na przykład test zgodności, Ty czy się nigdy, śmiałeś, przenigdy jak i tak dalej. graliśmy w to No nigdy, dobrze się w to przenigdy. bawiłem. Dzieciątko było wtedy takie malutkie, pamiętasz, takie Bieg- jeszcze bez wibrysów nieupierzone I i te skakało za nami. karteczki tak podgryzała. A teraz film jest dalej na kanale u ciebie, ale Tak. prywatny. Tak. To jest niesamowite. Nagrywamy filmy do Marci na kanał i po miesiącu są prywatne. Ja mam Także z 1000 filmów na prywatnym, więc... tyle od nas. Dziękujemy za obecność, za komentarze, za łapki w górę, w dół i tak dalej. I widzimy się niebawem. Piszcie o kolejnym kodzie. Dziana. Pa!